Co możemy siać 20 lutego? No, już sporo więcej rzeczy niż do tej pory. Tak na przykład możemy posiać kilka sałat na najwcześniejszą sałatę. To są moje zachowane nasionka, które są mieszanką Rosa di Trento i jakiejś czerwonej sałaty, której nazwy nie pamiętam, pewnie Loro Rossa. I zakupiłam sobie też Black Seeded Simpson z Premier Seeds Direct. To posieję kilka tych, nie za dużo, gdzieś tak może po 5. No i możemy siać szpinak. Ale wszystkie moje szpinaki nie są nowymi nasionami. Mam ich sporo i właśnie ostatnio mam apetyt na szpinak i mój zamrożony szpinak, który zamroziłam w takich silikonowych, tak jakby na muffinki i mam w worku tak poporcjowane i bardzo mi teraz właśnie zimą smakuje, więc postanowiłam sobie uprawiać szpinak. No i testuję zdolność kiełkowania tych moich wszystkich odmian szpinaku. I tu już widzę, że jeden z nich już kiełkuje, a jest to Red Vein F1, czyli taki szpinak z czerwonymi żyłkami. No ale mam tutaj Matador, szpinak olbrzymi, Medanie, Emilie, mam Amazon z 2 firm i Monterey. I szpinak chyba zachowuje zdolność kiełkowania przez około 5 lat i mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z tych odmian wykiełkują, ale dzisiaj nie będę ich siała, są następne terminy, gdzieś tam za tydzień, jak już będę pewna, to wtedy posieję, ale powiem wam, jak go sieję. I testuję też 2 odmiany brokuła, Ironman i Calafior Barcelona, czy wykiełkują. I co jeszcze możemy siać? Oczywiście wczesną kapustę. Moja ulubiona wczesna kapusta to jest Cabis F1 i spróbuję trochę posiać. W zeszłym roku miałam tak, kapustę przezimowaną w kwietniu, potem następną kapustę, gdzieś tak, nie pamiętam, w czerwcu i potem jeszcze jedną falę kapusty. Także kapusta w zeszłym roku mi się udała i możemy także siać brokuły i kalafiory. Moje sprawdzone brokuły to są mieszańce, jak na przykład ten Gemini F1 i też wysieję kilka, ale mam też odmianę Stromboli F1, żeby spróbować. Ja to brokułów tak sieję z 5. Brokuły też można powtarzać, bo one szybko plonują. Mam jeszcze taką kapustę Calibos, już ją kiedyś miałam, bardzo smaczna, słodziutka, ale te nasiona są dosyć stare. Mam Golden Acre, czyli Primo 2, może po kilka nasionek. Mam także Greyhound. Mam dużo tych kapust, ale te mają to do siebie, że można je siać. Tutaj jest napisane od marca. A jeżeli chodzi o kalafiory, to mam tą mieszankę kolorowych kalafiorów, ale nie są one oddzielone w oddzielnych opakowaniach, tylko wszystkie razem, czyli nie wiadomo jakie będą, ale tu jest tylko 25 nasionek, więc może z 5 tych i mam taki kalafior The Purple F1. Możemy jeszcze dzisiaj sobie siać pietruszkę. Ja pietruszkę liściową. Jedną roślinę dosłownie potrzebuję. I możemy dzisiaj też siać spring onions, czyli te wiosenne cebulki, które u was się nazywają chyba siedmiolatka. Nie wiem dlaczego siedmiolatka, bo to jest roślina tak jakby, no wiecie, nie przezimuje. Więc te 2 i zaraz wam powiem jak, do czego i w jakich temperaturach te właśnie warzywa kiełkują. Szpinak co roku sieję do tych właśnie palet. To jest CD60 Charlesa Dowdinga, bardzo sztywna, bo szpinak nie będzie potrzebował tak dużo czasu, żeby być gotowy do sadzenia, więc takie małe komórki mu wystarczą. Szpinak ma nasionka takiej wielkości gdzieś może 3-4 mm. Tutaj zobaczcie, niektóre są większe, niektóre mniejsze. Można przesiać podłoże, ale nie trzeba.
Można dodać perlitu, ale nie trzeba. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak przesiewam i jak dodaję perlitu, obejrzyjcie poprzedni odcinek. Ale właśnie szpinak będę tak siała do tego i w jedną komórkę będę wkładać 2 albo 3 nasionka. Dlatego, że jeżeli chcemy mieć listki mniejsze, takie na sałatki, no to wtedy możemy mieć 2-3 rośliny posadzone gniazdowo, a jeżeli chcemy mieć większe liście, to wtedy pojedynczo, ale też nie wiemy, czy wszystkie skiełkują, dlatego 2 albo 3. No i szpinak w ogóle, to on pochodzi z Azji i tak jak inne rośliny azjatyckie, będzie wybijał pęd kwiatowy, jeśli dzień będzie tak 12-15 godzin i w zależności od temperatury, także jeżeli będzie ciepło, albo gdy będzie na zmianę ciepło w dzień, zimno w nocy, to wtedy on reaguje na to w ten sposób, że wybija w pęd kwiatostanowy. Dlatego szpinak albo uprawiamy bardzo wcześnie, na przykład teraz, pierwszy termin siewu, albo na zbiór jesienny albo zimowy. Jest taka odmiana szpinaka Giant Winter, który się dobrze udaje późną jesienią i nawet wczesną zimą i wtedy jesienią on nie będzie wybijał pęd kwiatostanowy, dlatego że dzień będzie się skracał i temperatury już będą chłodniejsze. W ogóle szpinak jest bardzo interesującą rośliną, dlatego że jeżeli wybija w pęd kwiatostanowy, to ma kwiaty albo męskie, albo żeńskie. A nasionka są albo takie szpiczaste, kłujące, albo takie fajne, gładkie, okrągłe i to koresponduje z kształtem liścia później. Jeżeli są kłujące, to te liście będą gładkie, a jeżeli są okrągłe, to te liście będą bardziej pofałdowane. Nie jest to takie intuicyjne, ale tak właśnie czytałam, że tak jest. I w ogóle szpinak jest wiatropylny i w ogóle nie jest to w warunkach amatorskich możliwe, żeby zachować samemu nasiona szpinaka, bo no, trzeba by było izolować. I szpinak, jeśli posadzimy go bardzo gęsto, to będzie bardziej zestresowany i będzie szybciej wybijał w pędy kwiatowe, a jeżeli zostawimy więcej przestrzeni, na przykład 20 cm pomiędzy pojedynczymi roślinami, to wtedy będzie wolniej wybijał w pędy kwiatowe. To jest właśnie problem ze szpinakiem, jak i z innymi warzywami azjatyckimi, na przykład kapustą pekińską, czy musztardowcami, że wybijają w pęd kwiatowy właśnie tak na przykład w kwietniu, jak się zrobi ciepło i je lepiej jest właśnie siać jesienią. No ale ja zrobię i tak, trochę wiosną, trochę jesienią, tak jak zwykle robię i będzie ok. I po wysianiu w tych właśnie multipaletach szpinak kiełkuje w temperaturze od 12 do 20 stopni i w takiej temperaturze mu to zajmie 6 do 15 dni. Czyli jeżeli chcemy mieć szpinak wykiełkowany w ciągu 6 dni, to trzymamy go w wyższej temperaturze, a w niższej temperaturze po prostu zajmie mu to dłużej. Sałata. Sałata była uprawiana przez tysiąclecia, już była znana w starożytnym Egipcie i była uprawiana także przez Greków i Rzymian. Ja sałat potrzebuję dosłownie może z 10 i w takich małych ilościach ja sałatę sieję w takich doniczkach, nie wiem, 9 centymetrów i w takiej doniczce można sobie zrobić tak, rządek jednej odmiany i rządek drugiej odmiany, albo jak chcemy mieć to łatwiej, to jedną odmianę w jednej doniczce, bo one mogą kiełkować w różnym tempie i wtedy, wiecie, już chcemy jedną wyciągnąć i przepikować, a druga jeszcze nie wzeszła, więc to może stwarzać problemy. Więc najlepiej dla naszej łatwości postępowania z nią dalszego można siać odmianę w jednej doniczce, w osobnej doniczce. No i sałata wschodzi w temperaturze od 15,5 do 21 stopni, więc możemy sobie tą sałatę przez pierwsze dni trzymać w domu, a potem do szklarni, do inspektu, nie na zewnątrz, bo jeszcze jest za zimno, za mokro i tak dalej. A jeżeli w waszych szklarniach temperatura wzrasta do tej temperatury, to oczywiście w tych moich tutaj szklarenkach z tą
folią zasuwaną na suwaki. Dzisiaj rano było 15 stopni, więc ja prawdopodobnie je tam zostawię, ale mamy w tej chwili falę ciepła z bardzo silnym wiatrem południowo-zachodnim i to będzie tak przez kilka dni, a potem temperatura znowu spadnie, więc wszystko to musimy wziąć pod uwagę. Ja sobie przygotowuję moje znaczniki, myję, suszę, piszę nazwę ołówkiem. Jak jestem dobrze zorganizowana, to przygotowuję to zanim zacznę siać. No i w tej jednej doniczce, która właściwie ja tych doniczek nie kupiłam, tylko kupiłam roślinę kiedyś i od kilku lat już te doniczki mam. Napełniam podłożem i ja zawsze podlewam przed siewem. Troszkę zostawiam centymetr od góry, bo będę to przykrywać podłożem. Podlewam. No i będę siać dosłownie kilka nasion sałaty, bo wiem, że te moje, które zachowałam, będą świeże, także wyrównałam sobie powierzchnię i teraz w tej doniczce będzie jedna odmiana Black Seeded Simpson, a w tej będzie moje zachowane nasionka. Jaka jest wasza opinia o nasionach z tej firmy Premier Seed Direct? Bo ja nie wiem, niektóre nasiona są świeże, niektóre nie są. Kupiłam kilka nasion od nich, ale cebula ta właśnie Yellow Sweet Spanish nie wzeszła. No i tak właśnie wszyscy to zachwalają, ale ja wiem, że kilka lat temu z tej firmy zakupiłam i były nasiona nieczystej odmiany, także w tym roku testuję. No i Black Seeded Simpson, jedna z moich ulubionych sałat, po prostu sieję, no nie wiem, 3, 4, 5, tyle wystarczy w zupełności. Nie siejcie tysięcy sałat, ale może jak chcecie mieć małe listki, to tak, ale jeżeli chcecie całe główki, to po co wam tyle? No i moje zachowane nasionka, też dosłownie kilka. Bo potem za 2 tygodnie mogę znowu wysiać i będę miała kontynuację zbiorów. I teraz przykrywamy cienką warstwą podłoża. Możemy też przesiać sobie. Będziemy mieć fajną, równiutką warstewkę, bez tych takich kawałków zbrylonych. I ta sałata będzie właśnie miała łatwo, żeby zejść. I już po wierzchu nie podlewam. Możemy to przykryć folią, ale ja chyba zostawię tutaj w tej szklarence, którą mam tutaj obok, bo tutaj będzie temperatura w miarę odpowiednia, a mi się nie spieszy. Tutaj w tej chwili temperatura jest 20 stopni, także będzie odpowiednio, może 18 dla tej sałaty. Przygotowałam sobie podłoże na kolejne wysiewy, przesiałam to podłoże, a tutaj zamówiłam sobie vermicompost, czyli to, co produkują dżdżownice, żeby zobaczyć. Zobaczcie, jakie czarne. Kupiłam to na eBayu. Kupiłam 6 litrów, żeby spróbować i troszkę tego dorzucę, nie za dużo, bo takie małe siewki dużo nie potrzebują. I w tym podłożu już są jakieś pewnie nawozy. Zobaczymy. Może brokuły w tym posiejemy. I dodajemy 25% per litru. Dokładnie mieszamy. I brokuły i kalafiory także będę siała w takich doniczkach 9 cm. Dosłownie po kilka i brokuły w jednym rządku, kalafiory w drugim rządku. Albo pojedyncza odmiana do pojedynczej doniczki. W przypadku, gdy sieję rządek jednej odmiany i rządek drugiej, to robię to tak. To jest odmiana brokuła Stromboli i po prostu kładę sobie nasionka w rządku.
oddalone od siebie, może gdzieś tak o 3-4 cm, żeby mi się nie pomyliły odmiany. Oczywiście możecie zrobić sobie to w wielodoniczkach i sobie włożyć jedno nasionko do jednej przegródki. Może Wam pokażę, jak to się robi z kalafiorami. No a tutaj odmiana Gemini, którą miałam w zeszłym roku i byłam bardzo zadowolona. I zrobię to samo w tym roku. Kiedyś wszystkie brokuły były fioletowe i raczej były to te brokuły gałązkowe. W ogóle brokuł chyba pochodzi od kapusty. No i we Włoszech broccoli to były te gałązki kapusty, takie nowe pędy przezimowanej kapusty i to właśnie oznaczało broccoli. I te kapusty właśnie, które przezimowywano, kultywowano i w którymś momencie otrzymano brokuł i kalafior, bo pojawił się taki brokuł, który był biały i stworzono kalafior. Brokuł kiełkuje w temperaturze gdzieś tak 21 stopni i zajmuje mu to 5 do 7 dni. No i posiejemy kalafiory taką metodą w wielodoniczkach. Ja tutaj sobie ucięłam kawałek wielodoniczki z 10 komórkami, napełniłam podłożem, podlewam i będziemy siać po jednym nasionku, bo taka jest moda teraz na YouTubie. Wszystkie kanały sieją po jednym nasionku. No dobra. Wszyscy robią dziureczkę w środku. Zrobimy. Żebyście mieli opcję. I wtedy, jak te kalafiorki już podrosną, trzeba je będzie przenieść do większych doniczek i posiejemy tutaj może te odmiany kalafiora. 5 tych i 5 tych. Właściwie to kłamie, bo tu jest 12 komórek, więc 6 tego fioletowego i 6 tego kolorowego. Nasionka mają różny kolor, w zależności od odmiany. Widzicie, jest tutaj ich bardzo malutko i niektóre są już takie rozwalone. Ok, więc się staram po ciemnym nasionku i tym trochę jaśniejszym, po jednym do jednej komórki wielodoniczki. Bardzo ciemne. Ok. Tego fioletowego kalafiora jest tylko 10 nasionek. Posiejemy. I te są większe. I też po jednym. Potem po prostu przykrywam podłożem i gotowe. Z kapustą postępuję podobnie. Jeden rządek jednej odmiany, drugi rządek drugiej odmiany. Nie za dużo, bo nie mam tyle miejsca. Jeżeli macie dużo miejsca na takie rzeczy, to oczywiście siejecie więcej. Ta kapusta jest bardzo słodka, kruchutka. Jest to mieszaniec. I ta czerwona kapusta Calibos też jest bardzo dobra. Oczywiście kapustę po posadzeniu na miejsce stałe zawsze okrywamy siatką. Nigdy nie zostawiamy jej na żer gołębi i motyli bielinków. W tej drugiej doniczce posieję sobie pietruszkę liściową. Dosłownie parę nasionek. I to przykrywamy wszystko podłożem. Jak zwykle. Albo możemy też tak. Pietruszkę nie za grubo. Kapustę troszkę więcej. I czekamy. Jedną z metod siania tych zielonych wiosennych cebulek albo czerwonych jest siew w multidoniczkach. I ja przeważnie sieję w tych 60, CD60 i sadzę je metodą gniazdową. Sieję w jedną komórkę po
5-6 nasionek i one rosną jako grupa i potem to po prostu wypychamy w taki sposób i sadzimy wszystko razem i zbieramy wszystko razem, jak chcemy, jako pęczek takiej zielonej, wiosennej cebulki. To nie są cebule na główki, to są cebule na taki szczypior z białą albo czerwoną końcówką, tak zwane spring onions. I po napełnieniu tej multipalety podłożem troszeczkę tak ugniatamy, ale nie za mocno, podlewamy i ja jeszcze raz tak wyrównuję to podłoże po prostu i będziemy siać po 5-6 nasionek w jedną komórkę. Połowa będzie odmiana Apache, a tutaj będzie odmiana TSX 8516 Darcy. Dobrze jest zużywać cebulę w jednym roku, bo ona po prostu już w przyszłym roku pewnie nie będzie wschodzić. Jak wam wpadnie więcej albo mniej, to się nie martwcie. To nie jest nauka ścisła, to jest ogrodnictwo. I tak wyrośnie. Wszystko będzie dobrze. Po posianiu wszystkich nasionek przykrywamy podłożem i niecierpliwie czekamy na wschody. Można cebulę zabrać do domu do temperatury 15-20 stopni. Wtedy będzie szybciej, zwłaszcza jak macie takie mrozy teraz, to już na pewno zabierzcie do domu. Po tym oprószeniu możemy jeszcze to troszkę utwardzić, żeby nasiona miały styk z podłożem i z wilgocią i żeby to wyglądało tak, wiecie, ładnie. Te zielone i czerwone cebulki siałam też w ulitkach. Mam o tym short. Tu na końcu filmu zobaczycie sobie link do tego filmu, ale chciałam wam pokazać jeszcze rzodkiewki. Zobaczcie. Rzodkiewki rosną. Zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Cześć.